Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Obelisk. Pewnego dnia w małym miasteczku spotkali się w parku chłopak z dziewczyną. Spacerowali, rozmawiali. W którymś momencie dziewczyna mówi: słuchaj, może wybierzemy się na jakąś wycieczkę? Oczywiście, bardzo proszę. A gdzie byś chciała pojechać? Chciałabym pojechać gdzieś do jakiejś świątyni, gdzie są obeliski. Obeliski? Daj spokój. Co za pomysł? Chcę zobaczyć, jak wyglądają w rzeczywistości. Bo widziałam już wiele zdjęć, obserwowałam wiele filmów. Ale, chrząknęła, chciałabym zobaczyć je w rzeczywistości. A dlaczego chrząknęłaś? Zapytał chłopak. Bo ciągle były jakieś przeszkody. Ale co ty? Jakie przeszkody? Chcesz, to pojedziemy. Tak, ale mnie towarzyszyły jakieś przeszkody ciągle w przeszłości, by to osiągnąć. Więc zastanawiam się, bo może tak mówisz do mnie i będzie bez możliwości pojechania gdzieś do jakiejś świątyni, gdzie są obeliski. Pojedziemy do Egiptu, do Karnaku. Chcesz? No tak, chcę. Spacerowali jeszcze z 2 godziny, później poszli do kawiarni, wrócili do domów. I w 3 tygodnie później jednak znaleźli się w tym państwie i w tej świątyni. Oboje z zainteresowaniem oglądali wszystko, co tam było. Chłopak w którymś momencie stanął przed jednym z obelisków, zaczął się wpatrywać i przed jego oczami pojawiło się jakieś pismo. Zaczął to pismo studiować, czytać, wgłębiać się. Tak jakoś czuł, że ono ma dla niego ogromne znaczenie. Dziewczyna w tym samym czasie poszła do innego obelisku. I oboje tak stali, jeden przed jednym, drugi przed drugim, jak zaczarowani. Chłopakowi pokazała się przeszłość. Jakieś jedno życie, drugie, trzecie, 4., 5., 6. Czuł, że w każdym z tych żyć był kimś. Ale tam się nie zgodził na tamto, w innym życiu czegoś nie rozumiał, jeszcze w kolejnym złościł się i denerwował, a w innym nienawidził, bo chciał inaczej by było w życiu. Czuł to wszystko nawet w uszach. Słyszał prawie, że dźwięki z tamtych scen w tych życiach. Stał tak dłuższą chwilę, aż mąciło mu się w głowie. Gdy raptem dziewczyna do niego podeszła, pociągnęła go za rękaw koszuli i rzekła: chodź, tam jeszcze są inne obeliski, chciałabym zobaczyć wszystkie. Ale on był bez możliwości ruszenia się. Więc ona go tak mocniej szarpnęła. Raz, drugi, trzeci. Otrząsł się ze wspomnień. Nawet pomyślał, czy to jakieś złudzenie? I poszli dalej zwiedzać świątynię. Wieczorem wrócili do hotelu i opowiadali to, co im się przydarzyło i co przeżyli. Okazało się, że to, co się zdarzyło chłopakowi, bez tego, że zdarzyło się dziewczynie. Więc ona patrzyła na niego tak, bez tego, że mu wierzyła.
On spojrzał na nią i rzekł: czy ty wiesz, że jak chodziliśmy po tej świątyni, to do końca tej wycieczki, zwiedzania, miałem takie różne myśli, a właściwie pytania, zapytania, co muszę zrozumieć z tego poprzedniego życia, które mi się pokazało, co muszę przebaczyć, wybaczyć, odpuścić, w czym się mam zmienić. I tak sam ze sobą, w oparciu o to, co mi się pokazało, czyli te wspomnienia, rozmawiałem. I jak na początku tej wycieczki byłem bardzo zdenerwowany, nawet nie wiadomo dlaczego, to już pod koniec towarzyszył mi absolutny spokój. Tak jakby wszystko zrozumiałem, ułożyłem się w tym i nawet czułem, że to mi pomoże w czymś w życiu. O, to jesteś szczęściarz. Ja zobaczyłam obeliski i tyle. Po prostu. Wiesz, ale może od czasu do czasu warto przypomnieć to, co żeśmy widzieli, jak już wrócimy do swojego domu. Czy może weźmiemy stąd taki namalowany obraz w sklepie, w hotelowym na dole? To widziałem. Czułem takie związanie, powiązanie z tym obrazem. No jeśli on by mi mógł pomóc w tym, żeby czyścić przeszłość, bo wiemy, że gdy taka przeszłość jest oczyszczona, to w to miejsce może wejść nowe. Dobrze by tak było, rzekł, myśląc głośno. A zrób co chcesz. Zawsze dobrze mieć jakiś prezent z wycieczki. Mogę ja ci zrobić prezent, możesz sam sobie zrobić prezent. Kup ten obraz i już. I chłopak to zrobił. Wrócił do swojego miasta. Wrócili. Razem z prezentem dziewczyna kupiła jakieś olejki, które jej bardzo odpowiadały. I od tego czasu, co jakiś czas, wracał pamięcią do obelisku. Patrzył na obraz, czyścił przeszłość i w to miejsce wchodziło nowe. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.